Może już Wam się tak zdarzyło, że byliście w Polsce i jakiś polski znajomy zaprosił Was do siebie do domu, a Wy nie byliście pewni, jak się zachować? To normalne, bo w każdym kraju mamy inne zasady. Każdy kraj rządzi się trochę swoimi obyczajami, swoimi zasadami savoir-vivre. I dzisiaj porozmawiamy o tym, jak jest w Polsce, co trzeba robić w polskim domu, jak zachowywać się w sytuacjach towarzyskich w Polsce. A jeśli jeszcze mnie nie znasz, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał i podcast również dla osób, które uczą się języka polskiego. Pamiętaj, że transkrypcje i ćwiczenia do tego filmiku, jak również do wszystkich innych filmików i podcastów znajdziesz na moim Patreonie i na Patreonie jest to wiele więcej materiałów, bo publikuję tam też dodatkowe filmiki, dodatkowe podcasty, ale mamy też naszą grupę na WhatsAppie, mamy spotkania grupowe 2 razy w miesiącu i spotkania indywidualne, więc jeśli Cię to interesuje, to zachęcam Cię bardzo do dołączenia do naszej polskiej społeczności. Link do Patreona znajdziesz w opisie tego filmiku. A my zaczynamy nasz dzisiejszy temat o tym, jak zachowywać się w polskim domu. Pamiętaj, żeby uprzedzić o tym, że do kogoś przyjdziesz. Kiedyś jeszcze normą tak naprawdę były takie spontaniczne wizyty i wciąż praktykuje się to w małych miasteczkach czy na wsiach. Ludzie nie muszą dzwonić, umawiać się na konkretny dzień, ale często po prostu pukają do siebie do drzwi i wiedzą, że będą mile przyjęci przez daną osobę. W dużych miastach już nie funkcjonuje to w ten sposób, więc lepiej zapytać kogoś, czy ma czas, czy chciałby się z nami spotkać. Ale nie wpraszamy się do nikogo, bo to nie jest dobrze widziane w Polsce, chyba że oczywiście jest to nasz najlepszy przyjaciel, ale jeśli nawet jest to nasz znajomy, kolega, to mimo wszystko nie wpraszamy się do nikogo, nie proponujemy spotkania u tej osoby w domu, czekamy, aż ta osoba nas zaprosi. No i nie spóźniamy się w Polsce na takie spotkanie. Jeśli ktoś nas do siebie zaprosił, to raczej przychodzimy o tej konkretnej godzinie, ewentualnie spóźniamy się do kwadransa. To jest tak zwany kwadrans akademicki w Polsce, tak o tym mówimy, bo studenci na uniwersytecie mają prawo spóźnić się kwadrans na zajęcia i tak samo wykładowcy mają prawo spóźnić się kwadrans na swoje własne zajęcia. Jeśli jest po tym kwadransie, jeśli ten kwadrans akademicki minął, to znaczy, że nie musimy na przykład czekać na wykładowcę, możemy iść do domu. Albo wykładowca może zamknąć drzwi i powiedzieć, że nie wpuszcza już tego studenta. Jak witamy się z naszym gospodarzem? To już oczywiście zależy od tego, jakie macie relacje. Oczywiście nie każde powitanie będzie wyglądać w ten sam sposób. Domyślam się, że tak samo jest w Waszych krajach. Takim podstawowym powitaniem w Polsce jest albo uścisk dłoni między mężczyznami, którzy znają się, ale nie są rodziną, albo się nie znają. Uścisk dłoni może być też między kobietą a mężczyzną, którzy się nie znają. Poza tym pocałunek w policzek. My w Polsce całujemy się raz w policzek ze znajomymi, a z rodziną, szczególnie starszego pokolenia, bardzo często jest to 3 razy. To też czasem zależy właśnie od reguł w danej rodzinie, więc trudno powiedzieć. W każdym razie między znajomymi w tym najmłodszym pokoleniu jest to 1 raz i zwykle tak witamy się między dziewczynami albo dziewczyna z chłopakiem, którzy się już znają, koledzy, koleżanki też. Jeśli znacie się z kimś bardzo dobrze, to oczywiście może to być też uścisk, tak, przytulenie. Nie ma tutaj już jakichś specjalnych reguł, jeśli jest to Wasz najlepszy przyjaciel, najlepsza przyjaciółka. Pamiętajcie, że zanim wejdziecie do polskiego domu, musicie zdjąć buty. Albo chociaż zapytać o to, czy zdjąć buty, albo chociaż pokazać, że próbujecie zdjąć buty. Jeśli jest zima i jest na dworze błoto, jest taka plucha, czyli śnieg roztopiony, no i Wasze buty nie zrobią niczego dobrego podłodze, to wtedy radzę nawet zapytać albo spróbować zostawić je na zewnątrz przed wejściem w ogóle do mieszkania,
To znaczy oczywiście na oczach gospodarza, nie musicie zdejmować waszych butów i chować ich gdzieś w kącie, ale zdjąć, spróbować chociaż zdjąć je, kiedy jeszcze nie wejdziecie do środka, żeby nie zabrudzić podłogi. W Polsce jest to bardzo, bardzo źle widziane, jeśli ktoś wejdzie w butach i nie spróbuje, nawet nie okaże chęci ich zdjęcia. Raczej zdejmujemy buty, bardzo często kiedy jest zima, szczególnie kiedy jest to jakaś impreza, na przykład Sylwester, to mamy ze sobą buty na zmianę, czyli przynosimy ze sobą jakieś buty lekkie i zmieniamy je, przebieramy się w czyimś domu. Ale to raczej nie na takich nieformalnych spotkaniach, raczej robimy to na takich małych imprezach domowych, no na pewno właśnie takiej imprezie sylwestrowej, kiedy to zawsze jest zima, kiedy zwykle jest jakaś plucha na zewnątrz, no a poza tym w kozakach długich nie jest zbyt wygodnie tańczyć i siedzieć przez całą noc. Zresztą gospodarz na pewno zaproponuje Wam kapcie, a raczej prawdopodobnie zaproponuje, szczególnie jeśli to też jest trochę starsze pokolenie, to zaproponowane będą Wam kapcie. Możecie tutaj powiedzieć, że nie chcecie ich, nie jest to jakoś niemile przyjęte, niemile odebrane. Możecie odmówić ich przyjęcia, ale raczej je akceptujemy. Tak myślę. Kiedy już przychodzicie do kogoś, już się z nim przywitaliście, no to jest czas na upominek. Pamiętajcie, żeby nie przychodzić do polskiego domu z pustymi rękami. Może to być źle widziane. I tutaj upominek zależy już od tego, jakiego typu jest to przyjęcie, jakiego typu jest to wizyta. Jeśli jest to jakaś impreza i wiecie, że będzie więcej osób, taka posiadówka, to możecie przynieść coś do jedzenia, na słono albo na słodko. Bardzo często przynosimy coś, co sami zrobiliśmy. Jakiś nasz wypiek, jakąś sałatkę, coś, co sami wcześniej przygotowaliśmy dla tej osoby. Ale oczywiście można też kupić, nie ma problemu. Jeśli jest to po prostu jakaś wizyta u kogoś i wiecie, że nie będziecie na przykład jeść, czy to jedzenie zapewni gospodarz i Wam o tym powiedział, to możecie przynieść jakiś upominek, możecie przynieść po prostu coś, co lubi Wasz gospodarz. Mogą to być kwiaty. W Polsce bardzo często też daje się na przykład kawę albo herbatę, no i oczywiście czekoladki. To jest bardzo powszechny prezent. Pamiętajcie też, że jeśli idziecie do domu, w którym są dzieci, to bardzo, bardzo mile widziane w Polsce są takie małe upominki też dla dzieci. To znaczy coś naprawdę drobnego, jakiś słodycz, czy coś, co wiecie, że tym dzieciom się przyda. Kiedy już przywitacie się z gospodarzem, dacie mu ten upominek, to prawdopodobnie będziecie chcieli go zapytać, co u niego słychać. W Polsce czekamy na odpowiedź. Wiem, że są kraje, w których takim typowym powitaniem tak naprawdę jest zapytanie, co u Ciebie. W Polsce pytanie, co u Ciebie, co u Was, co u Państwa, co u Pani, co u Pana, to prawdziwe pytanie. Czekamy na odpowiedź i kiedy pytamy o to, to chcemy usłyszeć szczerą odpowiedź. To znaczy nikt nie zadaje tego pytania z myślą, że ktoś powie, a wszystko okej, i pójdzie dalej. Jeśli pytamy co u kogoś, ktoś może od razu opowiedzieć nam o jakichś swoich problemach i to jest zupełnie normalne w Polsce. Wtedy to, co robimy bardzo często, z czego szczerze nie zdawałam sobie sprawy kiedyś i dopiero po przeanalizowaniu tego, jak jest w innych krajach i w innych kulturach, zdałam sobie sprawę z tego, co robimy w Polsce. Więc bardzo często w Polsce, kiedy ktoś zaczyna nam narzekać czy mówić o swoich problemach, to nie pokazujemy, że jesteśmy lepsi od niego, że się lepiej czujemy. Nawet jeśli wszystko u nas dobrze, to znajdziemy też może jakąś jedną rzecz, która nie gra i o której możemy powiedzieć i na którą możemy ponarzekać. Bardzo często mówi się właśnie, że Polacy często narzekają. I tak, jest to prawda, ale to narzekanie jest takie społeczne dla nas, to znaczy to jest taka trochę wspólna terapia i nawiązywanie relacji z drugą osobą, pogłębianie tej relacji, no bo w Polsce jeśli opowiecie komuś o swoich problemach i ktoś też na coś ponarzeka, to nawiążecie dzięki temu lepszą relację. Oczywiście nie zawsze i nie ze wszystkimi tak jest, ale jest to taka generalna reguła, to co ja zauważyłam z mojego doświadczenia w Polsce, że bardzo często, kiedy ktoś zaczyna na coś narzekać, to my zaczynamy narzekać razem z nim.
albo na coś innego, albo na to samo. Potem prawdopodobnie usiądziecie do stołu, jeśli będzie to posiłek. Kiedy wasz gospodarz zapyta, czy coś wam zaserwować, na przykład jakieś jedzenie czy picie, to bardzo dobrze w Polsce jest odmówić na początku. To znaczy powiedzieć: nie, dziękuję, dla mnie nic. Wasz gospodarz na pewno zaproponuje wam to po raz drugi. Zapyta: na pewno niczego nie chcesz? Może jednak skosztuj tego albo tamtego. I oczywiście za drugim razem możecie powiedzieć: no dobrze, możecie odmówić jeszcze raz z grzeczności, bo odmawiamy z grzeczności. Jeśli naprawdę nie chcecie, no to musicie odmówić bardzo dużo razy, szczególnie jeśli idziecie do rodziny czy do osób ze starszego pokolenia. Jeśli powiecie tak od razu, może to się wydawać troszkę niegrzeczne na początku dla waszego gospodarza, w zależności od tego, kim jest ta osoba dla was, bo jeśli jest to koleżanka i kolega, to oczywiście nie będzie to jakoś źle widziane, ale jeśli jest to jakaś dalsza osoba dla was, no to może to się wydać trochę niegrzeczne, dlatego lepiej zawsze na początku odmówić. Może się też tak zdarzyć, że będziecie w polskim domu i ktoś zaserwuje wam jedzenie i nie będzie jeść razem z wami. Będzie po prostu patrzył, jak jecie. Wiem, że dla innych kultur wydaje się to bardzo dziwne. W Polsce jest to zupełnie normalne, że ktoś po prostu chce was ugościć jak najlepiej i że to wy jesteście w centrum polskiego domu. To wy jesteście najważniejsi, jeśli przychodzicie do Polaka. Oczywiście te różne zasady bardzo, bardzo zależą, tak jak mówiłam, od tego, jaka jest relacja nasza z tą drugą osobą, od tego, kim jest ta osoba, czy jest młoda, czy jest już trochę starsza. To wszystko bardzo, bardzo wpłynie na to, jak zostaniemy ugoszczeni. Dajcie mi znać w komentarzach, jakie były wasze doświadczenia w polskich domach, czy byliście już u kogoś w polskim domu, bo pamiętajcie, że Polacy mogą wydawać się na początku zimni i zamknięci, ale kiedy już wejdziecie do nich do domu, kiedy już będziecie zaproszeni do nich do domu, to będą otwarci i wtedy przełamiecie wszystkie lody. Czekam na wasze komentarze z waszymi doświadczeniami. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak to było w waszym przypadku. Może nie zgadzacie się z tym, co powiedziałam, albo o czymś zapomniałam. Dajcie mi koniecznie znać. I oczywiście jeszcze raz przypominam wam o Patreonie. Dziękuję też z całego serca moim patronom, którzy wspierają ten projekt, bo Patreon to tak naprawdę jedyna forma wsparcia mojej pracy, więc bardzo wam za to dziękuję, że tam jesteście, że budujecie tę polską społeczność. Jest mi przyjemnie bardzo patrzeć, jak się rozwija i zapraszam was wszystkich do dołączenia do nas. Dziękuję wam też za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia w kolejnych filmikach, do usłyszenia w kolejnych podcastach. Trzymajcie się, pa pa!